Przygotowałem się rzetelnie do robienia relacji, także zobaczcie, tutaj zainwestowałem w technikę. No i działa. I am talking to Jarko Laukia, who is a legend, and he shoots everything. Yeah, everything, and we are now in a PCC world shoot, and I shoot with the PCC. And you have students also who are now competitors because Yeah. you help them grow. Yeah, we have I teaching Finnish national team who shoot here in mini rifle world shoot. And what is your experience on the world shoot? Yeah, it's quite nice. At least for PCC stage is fine. I really like it. I didn't know much about the mini rifle stages. I didn't look it. But yeah, at least the PCC match is very nice. So I can add that if you watch Jarko video, he seems very slow, and then you see that he has the best time. So he's very consistent. It's very, I don't know how it's a miracle because it doesn't seem very rushed, and at then he's got the best time and the best score. Yeah. How to achieve this? Do you have any advice to novices, to the young? Smooth is fast, so don't do anything that what you need to do. Don't hustle around. So it feels slow, but when you don't do anything what you need to do, it looks like slow, but it's not. Yeah. And tell me, how is it possible to shoot so many platforms and be good at all of them? Yeah, shooting is shooting. If you shoot enough, it's not really matters what can you get it. It's just put the dot in the target and pull the trigger. And last thing, why the Finnish shooters are so timid, so shy? They don't talk, they don't brag too much, but they are very, very good in everything. Yeah, I think we have so many world champions in Finland, and even little matches we have 3-4 world champions there. So every match the level is very high. So you thank you very much, and I want to thank you personally because Jarko DM'd me and he helped me set up exactly my first PCC rifle. So that was very helpful, very open attitude, and I'm very grateful for this. Thank you. Thank you. Could you tell us a little bit about yourself, your experience, and why shooting PCC can also help improve rifle skills? Well, it's quite different. Rifle needs a lot of equipment, bipods and barricade supports, and using a scope is different because in PCC you cannot have magnification. So it's quite different. The distances are, and you don't have to think about the trajectory so much on PCC. So can we say that you learned also something new shooting the PCC at this level, because you shot in USA, I think, against Max Michel, and here against Pavel Zenchar, yes? Yes, I've been shooting in Europe this year and last year, Europe and USA, but mostly rifle last year. And before that, I was shooting shotgun. I won the Thailand World Shoot with shotgun. And then before that, I shot pistol. So I won the senior open pistol in Thailand. So I have won now 3 consecutive years World Championship with 3 guns. Now I try to get the 4th one. Yes, that's kind of tough. Good luck. And tell me, would you advise the young shooter who enter the competitive world to start with PCC or rifle or mini rifle? What would you advise them? Mini rifle, of course. It's for the cost and for the easiness of it. So I wouldn't give even 9mm for young shooters. So 2.2 is a very good way to start. And whether you have a scope or red dot doesn't matter. As long as you have a lot of shots under your belt, then you
you will learn and be good one day. Yes. And what proportions do you keep between mini rifle and 9mm and the real bullet 223? Well, I always change every year. So like I mentioned, I always go for the next world shoot. So when it was a pistol year, I shot pistol and 2 pistol first at winter, and then 9mm, and then it was a shotgun year, I shot shotgun, and then it was a rifle year. I shot most with 2 rifle indoors at winter, because in Finland it's very cold, I don't shoot outside. And then summertime, when the snow melts, then I go outside, shoot 2 But this year, of course, 9mm, this you can shoot also indoors, so I shot very little 2 and mostly PCC. And last question, do you feel calm, a little bit superior at the long ranges, long courses here, where you have like 50 meters, 80 meters distance? Do you feel calm in comparison to other shooters, which are a little bit afraid? They were afraid of this long course. No, I don't know the feelings of other shooters, but yeah, I feel calm. I'm totally confident in those. I have no trouble. Because for you, for such a sniper, 80 meters is nothing. Yeah, it's like a short. Yeah, as a distance, it's not much. But of course, the gun is not a rifle. So PCC accuracy is not the same as 223 accuracy. So it has its limits. So you have to find a good ammunition for your gun if you want to shoot alpha at that distance. So I think it's pretty close to maximum reasonable distance for PCC. Okay, thank you very much. Trochę słońca, trochę deszczu, a po południu więcej deszczu. Ale drogę znam już na pamięć do Podoli. Pięknie. Jestem bardzo z siebie dumny. So I am talking to Pavel, who is I think he's a strong contender to win this world shoot, and who is captain of national team. We don't have like a chosen captain, but I think with Marian we are together. Like Yes, we Marian are, Fedor. Yes, Marian Fedor. Yeah. And so, can you tell us a little bit about yourself? How did you get into shooting? How did you become so good? Shooting, like the shooting was my passion from the start. I convinced my father, like my grandfather was a hunter, so I spent like good quality time outside with him. Then I convinced my father to get a shooting license, and then we just went every weekend to the range. And naturally, like IPSC, I got drawn to IPSC, and especially PCC because of like my grandfather. He had like we were shooting a lot of shooting clays, like sporting clays with long guns. So naturally, like Shooting clays. yeah. So moving, flying. Yes. That's why you are so good with moving targets. Yes, But because that's your specialty, also, I think. Yeah, air guns. So naturally, like PCC was better than pistol for me. And we are here after Okay. lot of obsession. And do you think is it possible to become good if you start as a middle-aged person? Yes, I think for sure. The only thing like you need to be interested in it. Like for me, I'm very addictive person, so it's an addiction basically. Yeah. Okay. So how do you manage this? Because addiction, obsession creates a lot of stress and. For me, like not that much stress, especially like the addiction is I want to do it more, not that I want to win. Okay. So like I want to shoot, not necessarily win. Like you can, like if you are in when I started to being good and then have a good like rival, it becomes like a little bit stressful. But I think I can manage it. I had a lot of experience with previous sports like hockey and handball and stuff like that, so that helps quite a lot. Okay, so because judging from the videos, you seem very relaxed, like a gummy bear. You are strong build, but you seem very relaxed when you shoot. It's just like it's easy. It's not easy. It's just you need to be efficient, so you don't think about stuff. So I try to not think like it needs to be muscle memory basically. Okay. Yeah. And what would be if you could? Use time machine, what would be your advice, best advice to prepare for this world shoot? If you could, go back Maybe in 6 months.
Yeah. I think like my preparation was what I wanted to do. Yes. Maybe not get sick a week before competition. Okay. That's I think. But it was like not on my like. I would try a little bit, but you never know like before you get sick. So I had a lung infection like 7 days before, which little bit. But now I'm like 100% back, so I'm happy. Yeah, Tom Castle, he came with No, really. sinus infection, Okay, I think. So you're not the only one struggling. And last one, is it possible to beat Americans? How? Because you beat them on some stages. So how is it possible to beat them at their national? It's because it's not even obsession. It's like for them, it's their thing. But I feel like for us, like with me and Marian, we are like maybe not shooting that much quantity, like but it's the same. Like this the main hobby, main interest for us. And I wasn't sure like before the first day, before shooting, but after the first day we are like on point. So it will be a good battle. So you train together with Fedor? No, just a little bit on competitions, but not that much. Yeah. We But you share live in some different. your tricks, some secrets. Yeah, we are like very good friends. So yeah, it's not. Does it help to have a shooting buddy? Especially like the strong one, because like if I didn't have that competition, I would like we are pushing each other quite a lot. So he's strong enough to challenge you. Yeah, like I think last year he won more competitions than me. Yeah, so for sure. Yeah. He just doesn't have social media, so nobody knows him that much. Okay, so we hope you will be the champion, and let the best win. Yeah, of course. And that your hard work, really pays out. And last thing, we tried to organize the course, PCC course in Poland. It didn't work out, but I think maybe it will happen in the future, because I think Pavel is the coach, to have in Poland. So please, PCC shooters in Poland, please motivate yourself, find the courage, find the money, beg, borrow or steal, and let's hope it will work out just fine after the championship. Good luck. Thank you very much. Thank you. A co to takiego? +1 do staminy. No, są też prawdziwe gwiazdy, oglądają tory tak jak i my, tą samą metodą, mistrzowie, czyli Max Leograndis, Max Amundi, który już kilka razy wygrał mistrzostwa w Ameryce, a tutaj skautuje sobie tory. Także zobaczcie, my też stosujemy taktykę najlepszych strzelców. Się strzela. No, dzisiaj poszło fajne. Mieliśmy kilka krótkich torów, kilka takich, gdzie potrzebowało wymiany magazynku nawet. No spoko, poszło. Biegamy, strzelamy, trafiamy. Tylko jedną deltę złapałam dzisiaj. A to jedna. A pytanie, jak znoszą to chłopcy, mężczyźni, że właśnie dziewczyna jest od nich lepsza? Denerwuję się. Często cię. denerwuję się, tak. Ale robią jakieś miny, czy mówią to, czy takie po prostu na twarzy widać? Widoczne, że zaczynają strzelać szybciej, nie trafiają i denerwują się jeszcze więcej. Widziałam takie kilka razy. Bardzo dobrze, Ale to mi się większość spoko. No to życzę powodzenia, żeby były same te alfy. No, co jeszcze możesz powiedzieć, jakoś zachęcić na przykład, bo ja uczę w szkole, nie? Ja uczę w szkole podstawowej, takiej elementarnej. No. I to gdyby na przykład jakieś dziewczynki się interesowały strzelaniem, to co można by jakoś je zachęcić? No nie wiem, ten sport jest dobrym pomysłem na to, żeby tak zrobić sobie charakter taki. Nie wiem, jak to po Jakie polsku cechy mówić. charakteru na przykład można wyrobić? Trwałość, może być, co jeszcze? No to jest też dobry sposób, żeby trzymać się w dobrej fizycznej formie. Tak. To po prostu fan, wiesioły taki sport. Zawsze można znaleźć jakichś tam przyjacieli ze wszystkiego świata. Bardzo lubię Mistrzostwa Świata, bo można pogadać z
dziewczynami, chłopakami z innych krajów, coś tam zapytać. Ciekawe. A gadałaś może z Leną Miczulek? Nie. Z Bo to jest znana taka no. właśnie dziewczyna, Tak, która strzela, znam nie? ją. No, A oczywiście. powiedz jeszcze, a ten hałas nie przeszkadza? Właśnie jakby ktoś chciał, czy te, no po prostu nie przeszkadza ten huk wystrzałów i tak dalej, czy to nie męczy? Nie, w ogóle używamy tych słuchawek aktywnych. Można sobie rozmawiać ze wszystkimi i nie słyszeć strzałów, bo jest taki specjalny. Dobrze, urządzenie. dziękuję i No. trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego Dzięki. i też trzymamy kciuki za Witalika. Jest bardzo spokojny, ale na torze się porusza jak bardzo szybko. I oczywiście koszmar dzieciństwa. Ale naprawdę dobra rzecz. Dlaczego my oglądamy te tory? To wyjaśnię. Zobaczcie, tutaj jest tak zwany walkthrough, czyli 3 minuty, kiedy zawodnicy chodzą. I już od początku można zobaczyć, jak przechodzą ten tor. Tutaj z lewej strony jest wymuszony początek, a potem sobie idą wszyscy w prawo. I dzięki temu widzimy, gdzie zaczynają i gdzie też kończą. No i jak się potem ma tylko 3 minuty już w dniu strzelania, to jest naprawdę kłopot nagle to wszystko zapamiętać. Dlatego bardzo pomaga, żeby wcześniej ten tor przynajmniej sobie obejrzeć. Po drugie widzimy cały kulochwyt, całe tło, jak to wygląda. I też widzimy, które cele trzeba strzelać na zatrzymaniu, a które można strzelić wchodząc albo wychodząc z pozycji. No i to naprawdę pomaga. No i oczywiście też widzimy, który punkt toru to jest taki najważniejszy, decydujący, jest trudny, że coś się rusza, chowa, albo są po prostu jakieś małe cele, które no dobrze jest od razu trafić. Także teraz będą już strzelać, to też będzie można widzieć, jak to w praktyce, jak to w praniu. Tutaj Rafał i Dawid, którzy strzelają bez celowników, małe poperki na 50 metrów, także my już nie mamy żadnej wymówki. Mamy kropeczkę, szkiełko, no i strzeli ten długi tor, taki trudny, także my jutro to będziemy o świcie strzelać. Jak wrażenia, nie wiem. Poperki całkiem chyba sprawnie. Mi akurat ostatni nie szedł, jak będę strzelać. Sekcja jest dość prosto, tutaj 30 metrów, 50, 3 metry i 50 metrów. Ale poperek, może mogliśmy zażądać kalibracji. Myślę, tu ambasada Polski mogła z Pragi się tu zwrócić. Kalibrację to ziemi z tyłu. No tam była górka taka, noga podskakiwała, także to było... Właściwie akwarelista jakąś anomalię ma tutaj, bo tu coś kopią, przewożą, także. Dokładnie. Jest ogień, dzisiaj wchodzi dobrze. I troszkę kropi, nie? Także te kule też mogły tak troszkę tej wody Także jak dostać. dzisiaj będziemy misować, to na pewno przez ten deszcz. Bo musiały omijać te kropelki. A my jutro o świcie znajdziemy jakiś inny powód. Ahoj. Dzisiaj pada, wszyscy się chowają pod ptaszkiem. Taka sytuacja, ale jutro ładnie. Niestety właśnie dzisiaj były testy amunicji, prędkości. No jest zimny dzień, mokry i amunicja, którą sam przygotowałem, niestety nie przeszła tego testu, także będę strzelał zawody dalej, ale do końca, no ale niestety mój wynik, nawet gdyby był najlepszy, to nie będzie liczony. No cóż, ważna lekcja. Myślę, że mogłem lepiej sprawdzić to. Być może coś tam nierówno zrobiłem. No i też jest zimno i być może to z powodu zimna i deszczu też wtedy są trochę niższe te wyniki, no ale jest to ważna lekcja. Tutaj wszystko się liczy już na tym poziomie. Także pretensje można mieć tylko do siebie. No i cóż, taki dzień. No na zakończenie dnia zrobiłem taki rachunek sumienia i pamiętam, że miałem taką myśl, żeby w którym momencie tą odłożyć amunicję już na zawody. No i wtedy tego nie zrobiłem, a potem wszystko się nagromadziło. Także myślę, że musiałem po prostu nie dopilnować długości całkowitej. I no taki mały błąd.
i duże konsekwencje.